Zabieramy Was dziś do Parku Narodowego Mikumi, żeby pokazać Wam, dlaczego warto jest wybrać ten park na safari. Mułga z rana jak śmietana. Najlepszy bekon, jaki jadłem w Afryce i najlepsze jajka, jakie jadłem w Afryce. Pyszne jedzenie tutaj mają, naprawdę rewelacja. Mają basen, mają plac zabaw, także jeśli wybieracie się na safari z dziećmi, które nie chcecie, żeby wieczorem się nudziły, może przez chwilę, to myślę, że to może być dobry pomysł, żeby tutaj się zatrzymać. Naprawdę świetne miejsce. Jest bar, jest telewizor. Teraz jest trochę pusto, bo jesteśmy już tak na początku tej pory deszczowej, ale pewnie w sezonie też jest więcej ludzi, także na pewno więcej się tutaj dzieje. No i jedziemy, moi drodzy, kolejne safari, tym razem Park Mikumi. Ten najbardziej polecany chyba z Zanzibaru, bo jest blisko i jest dużo zwierząt i jest dobra cena, także oglądajcie nas i zobaczcie, czy warto. A słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Jeżeli byście bukowali sobie safari z Frankiem przez nas, to w podziękowaniu za to Frank następnym razem, może za rok, nas zabierze, słuchajcie, gdzie? Zobaczyć szympansy. To jest aż na zachodzie kraju, trzeba jechać aż kawałek drogi, ale Frank powiedział, że jeżeli bardzo chcemy je zobaczyć, że to jest niesamowite przeżycie. Jeden szympans, jak ostatnio był, siedział koło niego i klepał go po ramieniu. Wyobraźcie to sobie, można podejść do nich blisko na odległość 1 metra. To jest fajny trip, bo wybieracie się na taki hike, na wędrówkę śladem właśnie tych całych grup szympansów, deszczowym lasem, także to jest niezła przygoda. Brzmi niesamowicie, ja już nie mogę się doczekać. Jeszcze nie wyjechaliśmy z Tanzanii, a już nie mogę się doczekać kolejnego przyjazdu tutaj. Patrzcie, jaki dostałam prezent. We have to make it clear that the migration is only between Serengeti and Masai Mara and small part of Ngorongoro. So other parks, the animals, they don't migrate. They have a small movement according to the change of the season to find where they can get food, what time and where to find water, etc. I jesteśmy, moi drodzy, pod samym wjazdem do Parku Mikumi. Jak niektórzy mają otwarte auta, także widzicie, że nie ma się czego obawiać. Auto na wpół otwarte i jakoś nikomu nic się nie dzieje. W Mikumi widzimy bardzo dużo malutkich zebr, takich młodziutkich, ale jak chcielibyście zobaczyć zebry zaraz praktycznie po urodzeniu, to najlepszym czasem, żeby przyjechać na safari, będzie miesiąc luty. A jaki jest kolejny atut Parku Mikumi? No jest taki, że nie jest tak zatłoczony jak Park Serengeti. Tam przy takim stadzie można by było się spodziewać 5-7 jeepów dookoła już i ludzi pełno z aparatami i tak dalej. Tutaj jesteśmy sami. Jesteśmy sami, zwierzęta czują się bezpiecznie i możemy je sobie podziwiać spokojnie. One się zachowują naturalnie, Nonszalancko. nonszalancko. They are very defensive, they help each other. That's the only animals that will come back and protect if lions attack, right? Yes, help, yeah, to take rescue. You see all the males they are walking, big males, they walk on the sides as defenders. They defend the head. Widzisz, taki malutki? O, jest taki maleńki. Jak się chowa za matką. No przecież ledwo to Frank. świeży. There is one that barely is walking. It must be born just a few days ago, probably. Yeah, yeah. Jest, Yeah, yeah. widać nawet, normalnie widać pępowinę. No i moi drodzy, właśnie widzieliśmy 23 żyrafy w jednym miejscu. Natalia policzyła wszystkie. I tego nawet nie mieliśmy okazji zobaczyć w Parku Serengeti, czyli Park Mikumi naprawdę potrafi być niedoceniony.
Frank mnie zapytał, skąd w polskim języku wzięła się nazwa antylopa gnu. Frank mówi, że gnu to nie są antylopy, to zupełnie inna rodzina. Ja się na tym nie znam. Jeżeli ktoś z Was wie, dajcie znać w komentarzach. A wiecie, że gnuśce jak jedzą, to uginają przednie nogi, bo mają za krótki kark, żeby jeść na stojąco. Taka ciekawostka od Franka. Natalia mówi, że to tacy pakerzy bez karku. A kto z Was wiedział, że w języku Suahili Simba to lew? Także stąd chyba Disney wziął imię dla swojego bohatera w filmie Król Lew. A my myśleliśmy, że to działa w drugą stronę. Tak, tutaj słyszałem, jak przewodnicy między sobą rozmawiałem, coś mówią Simba, że to po prostu z filmu sobie wzięli imię i taki mają nickname dla lwów. A to jest po prostu w języku Suahili lew. A mamy dla Was też taką zabawną historyjkę w radio. Przez CB Radio Frank często porozumiewał się z różnymi kierowcami innymi, gdzie można spotkać jakieś zwierzęta i tak dalej. Ale co chwilę słyszeliśmy w tym radio Bara. no i się zastanawialiśmy, o czym oni mówią. I ja myślałam, że oni słuchają jakiegoś porn channel. A jak się okazuje w języku Suahili bara to znaczy droga. Mamy dla Was mega ciekawostkę o hienach. Jak to mówi Frank, w naturze nic się nie marnuje. Hieny potrafią nawet zakopać rogi bawoła, które są strasznie twarde, zakopać je, tak zanurzyć w błocie, w takiej wodzie trochę. One po jakimś czasie lekko namiękną i wtedy je zjeść. Także nic się z bawoła nie marnuje, zjadają kości, kopyta, nawet te twarde rogi. A propos zjadania różnych dziwnych rzeczy, Łukasz ma dla Was kolejną ciekawostkę. Słonie trawią słabo swój pokarm. Od 40 do 60% jest tylko przetrawionych w zależności od wieku słonia. No i później te pupy, które są wydalane, są wyjadane przez różne inne zwierzęta, ptaki i tak dalej. Different kind of monkeys. Monkeys also. They eat some seeds and fruits Okay. and birds as well. Oh, Jesus bird. Why Jesus? Because he's able to walk on the leaflets in the on the water. No i moi drodzy, jesteśmy w miejscu, w którym można wyjść sobie z auta i nie uwierzycie, tu jest hipopool, a tutaj tuż obok są hipopotamy. Nie wiem, dlaczego możemy tu wyjść, pewnie jest strome wyjście, że one się tak łatwo nie dostaną. Są w tej wodzie też krokodyle, także lepiej się nie zbliżać za blisko do krawędzi wody. Ten hipopool został wybudowany przez człowieka. To nie jest To naturalne. jest man-made. Patrz. Właśnie się wyłonił. Ale bestia. O. Jezu, tam jest maluch. Niestety, no hipcie większość swojego czasu spędzają pod wodą, by chronić swe delikatne ciałko przed promieniami słonecznymi. No, bardzo ciężko zobaczyć je tak sobie swobodnie chodzące po powierzchni ziemi. I w ogóle hipopotamy chodzą pod wodą, nie pływają. Takie ciekawostki dowiadujemy się od naszego Franka, że po prostu głowa nam eksploduje. Niesamowita przygoda. Tyle się dowiedzieliśmy o zwierzętach. Takie małe sprostowanie. Tam jest napisane, że to jest zrobione przez człowieka. Tu wcześniej było takie jeziorko, taki akwen wodny. Przez człowieka zostało ono tylko poszerzone, tak aby zwierzątka miały więcej miejsca i miały więcej wody, bo podczas pory suchej może być tu dosyć słabo z tą wodą. W czasie sezonu suchego trzeba wokół tego bajorka, przy którym przed chwilą byliśmy, trzeba bardzo uważać, bo tam się zaczajają na zwierzęta lwy między innymi i inne drapieżniki. Także teraz w porze deszczowej jest tam bezpieczniej. W czasie suchej trzeba być tam nieco bardziej uważnym. Ale nie umniejszajmy naszej odwadze, bo nie każdy decyduje się na wyjście z auta na siusiu, nawet podczas pory deszczowej. Patrzcie na to. Słuchajcie, na tym safari w parku Mikumi, zarówno na poprzednim w Serengeti, naprawdę dużo się dzieje, jest dużo zwierząt i nie będę mógł nawet wszystkiego wrzucić do filmu na YouTube, bo wyszedłby za długi. Dlatego dla osób zainteresowanych, które chciałby zobaczyć dłuższą wersję, to zapraszamy na naszą stronę na portalu patronite.pl. Tam nie trzeba być patronem, żeby to obejrzeć. Jeżeli chcesz zostać patronem,
będzie nam bardzo miło, ale nie trzeba być patronem, żeby to zobaczyć, także takie dłuższe filmy będzie można znaleźć też tam. No i moi drodzy, Frank mówi, że mamy dosyć dużo szczęścia, bo on po raz pierwszy w parku Mikumi widzi Brown Snake Eagle, czyli po polsku, nie wiem, brązowy orzeł. On je węże, Je stąd węże. nazwa. Takie zwierzęta można wyczaić tutaj. I tak w środku dziczy, bez żadnego płotu, bez niczego. Po prostu tutaj będziemy sobie jedli lunch. Frank już rozkłada jakieś krzesełka, to jest nawet toaleta, ale to wszystko jest nieogrodzone w żaden sposób. Słuchajcie, jemy sobie tutaj w najlepsze. Natalia sobie wcina, ja tam na drugim krześle. A tu nagle z tego drzewa coś takiego spadło. Przecież jakby to spadło na głowę, to jest... Nie, to nie jest takie ciężkie, ale by zabolało. Natalia oczywiście nadaje już na Instagrama, także pamiętajcie, żeby odwiedzić naszego Instagrama Szewczyk_travel. Tam jest wszystko na bieżąco z naszych podróży. No i moi drodzy, pyszny lunch, jeszcze jakiś deser nam został. Ulala. Lwa żadnego jak do tej pory nie było, nie tylko nie widzieliśmy, ale też żaden nie przyszedł do nas, także chyba jest dobrze. Lew tu nie przyjdzie do ciebie. No, to On się nie jest śmiemy. zainteresowany nami. Frank nam mówi, że lew nigdy by nie przyszedł tak w kierunku ludzi. Ulala, fresh coffee. No i moi drodzy, w życiu bym nie przypuszczał, że to się jeszcze dzisiaj wydarzy, a mianowicie kawa, którą dzisiaj pijemy, pochodzi od Franka mamy z ogrodu. Sama tą kawę hoduje. Także domowej roboty kawa i nie tylko, że domowej roboty, że sam zbierana i prażona, nawet sadzona i zrywana. Jeszcze takiej nie piłem. Zobaczcie, jak drzewo pokaleczone, można chyba powiedzieć. Podpisują się ludzie. Frank mówi, że mu się to nie podoba, bo powinno być zostawione w sposób naturalny, tak jak tutaj rośnie. Słuchajcie, do tamtego drzewa można wejść, idę do środka zobaczyć. No i moi drodzy, Natalia mówi, że to jest kryjówka przed lwem. Jak myślicie, czy dałoby coś ukrycie się tutaj, czy nie? Piszcie w komentarzach. Wow, ale wysoko. Ty, tu jest czacha. Faktycznie, patrzcie co tutaj jest w ogóle. Wcale nie odstrasza od tego miejsca, nie? Ile tutaj Jak po... mówię, jak- Ile tu kości ktoś naznosił? Jak w Blair Witch. Czytamy fajnie o baobabie. Baobab nazywany jest drzewem życia, charakterem. Baobab może być naturalnym lekarstwem. Można z owoców robić sok, można robić liny, kosze, ubrania, czapki. Podczas pory suchej stanowi żywność, pokarm dla zwierząt. Jego owoce stanowią wspaniały pokarm dla pawianów, które kochają i te owoce nazywane są małpim chlebem. Wow. Moi drodzy, a tutaj w tym miejscu, w którym właśnie mieliśmy nasz lunch, sobie pracuje pewien pan. Ma tu swój namiot, tam jest ten namiot, czekajcie, pokażę wam. I on tutaj pilnuje czystości i jakieś tam widziałem spalał liście, bo mówi, że do tego zaraz przyjdą węże, jak się tego nie spali. I tak sobie pracuje. Rano go przywożą, wieczorem go odbierają i chcielibyście tak pracować? Tak w środku dziczy, gdzie nie ma żadnego ogrodzenia, nie ma płotów i dookoła masa dzikich zwierząt. Dajcie znać w komentarzach. So the elephant trunk is even more than the human arm. Can do more like Yes. Okay. You wouldn't expect that it will be able to pick a small seed. Yeah, that it can be so precise. Yeah. You okay? Yeah, something bit me. Oh, okay. Is you black? See fighting those guys. Yeah, I know. That's why I told you it's the worst outfit I could have. But I don't have anything else. You can come without a shirt, no problem. Then I will attract I women. saw that you were. So it's either bugs or women. Yeah. What is better? Natalia, what is better? She's gonna go with bugs. I kolejna ciekawostka od Franka. Wiecie, że w porze suchej, kiedy słonie nie mają za dużo innego pożywienia, to potrafią sobie przewrócić drzewo i żują korzenie. Także mają bardzo szeroką gamę produktów spożywczych w swojej diecie. Nawet są w stanie podnieść takie małe nasionka. Tak, trąbą. Frank mówi, że podnoszą trąbą takie małe nasionka nawet z ziemi, także bardzo mają elastyczne ruchy. Ach, te zwierzęta cudowne są. Bardzo ciekawe, co nie? No i moi drodzy, w tych godzinach w okolicy lunchu mniej więcej widzimy
widzimy tych zwierząt najmniej. Zastanawiam się, czy one też czasami nie mają przerwy na lunch. To jest ich praca tutaj, pokazywanie się ludziom i mają przerwę. Nie, ale tak poważnie mówiąc, no jest tak koło południa ich najmniej, chociaż widzę teraz jedną gnu. 3? Natalia widzi 3, ale ona dużo pije ostatnio, także wiecie, że to jest. A wiecie jak ocenić wielkość krokodyla, kiedy widzicie tylko jego część wystającą spod wody? Bierze się długość od jego nosa do oczu, mniej więcej tą część i tyle ile ma inczy, czyli cali, tyle ma mniej więcej stóp, czyli trochę dla nas z Europy będzie ciężko to przeliczyć, bo nie liczymy w stopach ani w calach, ale no tak można to sobie policzyć mniej więcej. I ta bestia, którą teraz widzieliście, miała około 3 metrów, a my tam niedaleko niej sobie sikaliśmy w krzaczkach. Tak było. Now 4x4. Nice. No i słuchajcie moi drodzy, jak się napotka taką górkę, to wtedy wystarczy włączyć 4x4 we Franka aucie i już jest zupełnie inna jazda. Zupełnie inna jazda. Natalia 4x4, ale... Włączamy dziś wieczorem 4x4. Zmęczenie nas dopada po całym dniu i głód. Łukaszowi już burczy tak w brzuchu, że odstrasza wszystkie zwierzęta. To nieprawda. No i kochani, jesteśmy w ośrodku. Wybieramy jedzonko na obiad, żebyśmy później mogli przyjść i będzie gotowe około godziny 18, 18:30. Natalii się kręci w głowie, za dużo jazdy samochodem cały dzień. Jesteśmy tutaj na ośrodku, trochę pogoda się zepsuła na wieczór, no ale to jednak pora deszczowa i tak myślę, że mieliśmy bardzo fajną pogodę. Kurde, kingfish fried with coconut sauce. Dziwne miny robi. Natalia już zdążyła popsuć parasol. No dzień dobry. Ale fajnie, że dają parasole tutaj. Zobaczcie, jak pada deszczyk, to wam pod auto podchodzą już z taką parasolką, żeby nie zmoknąć. Także pełna kulturka. Książki do czytania, gdyby ktoś się nudził. Nie ma to tamto. Po jakiemu? Po niemiecku? Dobra, lecimy na nasz pokój, czyli tam za godzinkę mamy obiad. Do zobaczenia. Aby zobaczyć kolejny odcinek, kliknij link po prawej stronie i do zobaczenia w tamtych filmach. Cześć!